first of all, thank you all for coming and for staying for the second half of tonight. Bardzo dziękuję tym najbardziej wytrwałym, którzy jeszcze zostali na drugą część historii. I promise it'll be shorter than the first one. Obiecuję, że będzie krótko. I was interviewing a woman called Pola Holowitz. Ja przeprowadziłem wywiad z panią Polą Horowitz. And my story with Pola, it was a little bit difficult. Powiem wam, że moja historia z nią jest taka dosyć trudna. It wasn't an easy story to retrieve. She wasn't very eager to tell it to me. Nie jest łatwo odtworzyć tą historię, chociaż ona bardzo chciała mi ją opowiedzieć. But what started out as something very difficult A zaczęło się to wszystko w takiej bardzo trudnej scenie. turned into something very interesting, sort of putting together the pieces of a puzzle and trying to figure out her story. Ale potem wszystko dobrze się skończyło, tak jak poszczególne układanki pustki. And my story with Pola actually begins with her son. His name is Chaim. Zaczęło się wszystko od jej syna, Chaima. Chaim, unlike his mother. Chaim. Yeah, it means life in Hebrew. Co oznacza życie po hebrajsku. And unlike his mother, he wants to tell Pola's story. He wants as many people as possible to hear it. Jemu bardzo zależało, aby jak najwięcej osób poznało tą historię. But he has a dilemma with himself because he knows his mother doesn't want the story to be told. I ma taką wewnętrzne zmagania przeżywa, bo jego mama za bardzo nie chce o tym mówić. And at times even I think maybe it felt like he was like we were tricking her in a way because he knew that she would tell me the story if he said it was okay. Muszę się przyznać wam, że trochę próbowaliśmy tą babcię podejść, żeby ona odważyła się ją nam opowiedzieć. I did respect her wishes. There are no pictures, there's no video of Pola, unfortunately. Ale szanuję jej prośby. Prosiła, żeby nie pokazać jej zdjęcia, więc nie będzie ani zdjęcia jej, ani filmu. But I will tell you about the story that I heard and about the pictures that I did see when I was interviewing her at her home. Ale chcę powiedzieć wam tą historię i rozmowę, którą z nią miałem. So Pola Holowitz was born in the city of Kielce and she grew up here. Urodziła się tutaj, Pola Horowitz, i tutaj się wychowała, spędziła swoje dzieciństwo. She was 14 when the war broke out. Miała 14 lat, kiedy wybuchła wojna. What she kept telling me about this city, there are specific memories, but what she kept repeating is that it used to be a beautiful city, lots of youth movements, a lot of happening things for young people, until the Germans came. Pamięta przedwojenne Kielce jako piękne, dynamiczne miasto, pełne młodzieży, wielu różnych organizacji, ruchów, wszystko tętniące życiem miasto do czasu, kiedy przyszli Niemcy. She spoke about Kielce in a very loving way, but as something from the past. Mówiła o Kielcach w taki bardzo miły sposób, ale to oczywiście dotyczyło tej przeszłości przedwojennej. She had a very large family who lived inside the city. Miała bardzo dużą rodzinę, która mieszkała w Kielcach. She was the only one who survived out of her entire family from Poland. Niestety ona jedyna z całej tej wielkiej rodziny tylko przeżyła. Aside from one of her mother's sisters and her family who moved to Israel before the war. I jeszcze siostra jej mamy i jeszcze ktoś, który przed wojną wyjechał z Polski. She had 3 siblings, one older brother whose name was Chaim. Miała 3 rodzeństwa i jednego brata starszego. Nahum miał na imię. She had 2 younger sisters, Hela and Sala.
miała dwie młodsze siostry, Hela i Sala, who were 11 and 4 years old in 1939 when the war broke out. które miały 11 i 4 lata w 1939 roku, kiedy wojna wybuchła. Her parents' names were Chaim Zalame Finkelstein and I'm sorry. Jej rodzice nazywali się tak, jak Juda powiedział, And Rivka Finkelstein was her mother. i Rywka Finkelstein była jej mamą. Their address was Leshna Street, number 12. I mieszkali na ulicy Leśnej w Kielcach pod numerem 12. When I was interviewing, Pola and Chaim was participating in the interview. Kiedy rozmawiałem z Polą, jej syn Chaim był przy tej rozmowie. He told me that he came back to Kielce a few years ago with his two sons to see the city and to see where his mother grew up. On powiedział mi, że kilka lat temu przyjechał do Kielc ze swoimi dwoma synami, aby pokazać ten dom i to miasto, w którym mieszkała jego mama. Pola told me that next to her house there used to be a music school where they used to go out and listen to the violin sound, the music from the violins from inside. Pola pamiętała, że niedaleko ich domu była szkoła muzyczna, gdzie bardzo często słychać było grę na skrzypcach. And Chaim told me that he came to Leshna Street and the entire street was there. He said the music school is still there. It's part of a university now. I mówił, że kiedy był na Leśnej w Kielcach, to wszystko tam wciąż jest. I ten dom, i ta szkoła, która tam się znajduje. But he told me that there's one building on the street that has been taken down and they're building a new one now. Ale jeden budynek już nie istnieje, rozebrano go, nowy powstał na tym miejscu. Number 12, where she used to live. Właśnie numer 12, w którym ona mieszkała. She had a grandfather in town whose name was Chaim Kochen. Mieli dziadka, który się nazywał Chaim Kochen. She told me he was a very rich man and he was a personality in town. She told me that when someone said Chaim Kochen, people knew who she was talking about. Był bardzo zamożnym człowiekiem i kiedy ktoś mówił Chaim Kochen, wszyscy wiedzieli, o kogo chodzi. The building they lived on Leshna 12 belonged to him. Budynek na Leśnej 12 właśnie należał do niego. His parents were very rich and he inherited their money because they were murdered one night when they went out to the theater. Repeat it. Chaim Kochen's parents were very rich. Rodzice Chaima Kochena byli bardzo zamożni. And they were murdered one night when they went out to the theater. They were shot. I oni zostali zamordowani pewnej nocy, kiedy wyszli, żeby bronić. And he inherited their money. He got their money and that's how he was a rich man. I on odziedziczył po nich, po swoich rodzicach te pieniądze. So they used to live on Sienkiewicz Street on the main road. On mieszkał na ulicy Sienkiewicza, na tej głównym deptaku. And he bought the building on Leshna 12 from a Polish woman who was selling it. I kupił ten budynek na Leśnej 12 od Polaka. And he lived on the top floor and Pola lived with her family in the apartment on the lower floor. Mieszkał na górze, a Pola ze swoją rodziną na dole. So one of the pictures, there are many pictures in Pola's house now from before the war. W domu Poli w Izraelu jest wciąż na ścianach bardzo dużo zdjęć z Kielc, ale tych przedwojennych. One picture that really stood out is a picture of Pola with many members of her family. Jedno zdjęcie, które zapamiętałem, to było zdjęcie grupowe całej rodziny, bardzo dużo ludzi. Including her parents, her grandfather, her younger sister, who was Sala. Z jej rodzicami, z jej młodszą siostrą Salą. And it's a picture that was taken in 1939, right before the war began. I zdjęcie zostało zrobione w 1939 roku, wkrótce przed rozpoczęciem wojny.
Tola, when she was showing me the picture, remembered every single face, every single name. Pola, kiedy opisywała mi to zdjęcie, nazwała każdą obecną na tym zdjęciu osobę po imieniu. But unfortunately, she told me that no one had ever seen these pictures, and she did not allow me to bring them with. Ale ona nie pozwoliła, żebym zrobił zdjęcie. Nie chciała, żeby ktokolwiek inny zobaczył to zdjęcie. But she was the only person who survived from this entire picture, and a huge family who died during the war. Zrozumcie, dlatego, że ona była jedyną osobą, która na tym zdjęciu przeżyła. Wszyscy inni byli tu w Polsce zamordowani. Her aunt, whose name was Perale, jej ciocia, która miała na imię Penale, married to a man named Pinchas Citron, poślubiła gościa, który się nazywał Pinchas Citron, who was the principal of Tushia School, which was a Jewish school here in Kielce. Który był dyrektorem szkoły w Kielce. They left to Israel before the war and survived. Im udało się opuścić Polskę tuż przed wojną i dzięki temu przeżyli. And they had two twin daughters in Israel who became principals of schools in Tel Aviv. Mają dwie córki, które zostały również dyrektorami szkół w Tel Awiwie. Pola's family used to go out to a village nearby every summer for vacation. Pola często wyjeżdżała do pobliskich wsi, tam spędzała swoje wakacje. And they knew some of the Polish citizens of one of these villages very well from seeing them every summer. I pamięta bardzo dobrze tych polskich sąsiadów, gdzie spędzali wakacje. In 1941, one of these Polish men who she knew from the village, w 1941 roku jeden z tych Polaków, z tych mężczyzn, których znała, saw her and basically threw her onto a train that was heading towards the border with Russia. Kiedy ją zobaczył, pomógł jej się dostać, jak powiedział Juda, prawie ją wrzucił do pociągu, który jechał na wschód, do Rosji. And this is how she survived the war. I tylko dzięki temu ona przeżyła wojnę. It was the last time she saw her entire family, and she never got a chance to say goodbye to anyone. To był ostatni moment, w którym ona pamięta jeszcze swoją rodzinę i potem już nikogo nie widziała. Now this is where the story gets interesting. I teraz to jest ten moment, kiedy historia jest bardzo ciekawa. But unfortunately, she won't tell me about the interesting part. So. Ale niestety nie chciała mi więcej powiedzieć. And whenever we started to talk about the Germans or about what she went through in Siberia, muszę wam powiedzieć, że za każdym razem, kiedy były wspomniane słowo Niemcy, Syberia, gdzie tam się znalazła, she went back to telling me about the city before the war. Ona jakby zmieniała temat i wracała do miasta, do Kielc przed wojną. Nie chciała po prostu pamiętać tego. She has many memories of winter in the city. Ma ciekawe wspomnienia Kielc podczas zimy. She said when it used to rain, she would go with her friends to slide through the rain. Pamięta taką zjeżdżalnię, na której często z innymi koleżankami w czasie, jak śnieg napadał, to mogły się ślizgać i zjeżdżać. And she said that her mother used to come and bring her hot chocolate and treats to school through the gate. She used to bring her. Pamięta też mamę swoją, która przynosiła jej do szkoły jakieś słodycze. About the Sabbath in town. Pamięta też o szabacie w Kielcach. She told me that the young people in town used to go out walking on Sienkiewicza Street. Pamięta, jak młodzi Żydzi chodzili główną ulicą Sienkiewicza. She said that the Jewish youth would walk on one side of the street. Pamięta, że młodzi Żydzi chodzili jedną stroną ulicy, and the Poles would be on the other side of the street. A Polacy drugą stroną ulicy. During the Chagim, the Jewish festivals,
Pamięta też, że w czasie żydowskiego święta, festiwalu, the whole family would come to her grandfather's apartment building. Wszyscy członkowie jej rodziny przychodzili do jej dziadka mieszkania And they would have big festive meals i around the table. świętowali przy wspólnym stole. On Sukkot, she told me, I don't know how this happened, but she said they would lift up the roof of the building. Powiedziała mi, że w czasie święta Sukkat w Kielcach, nie wiem jak oni to zrobili, ale mogli jakoś podnieść dach albo część swego dachu And put up the schach so that his apartment would be the sukkah. w taki sposób, żeby zrobić zadaszenie z liści, z gałęzi, tak jak w prawdziwym szałasie. Later on, talking to Chaim afterwards, Kiedy później jeszcze rozmawiałem z jej synem Chaimem, I was able to fill in some more pieces of Pola's story. mogłem jakby wyciągnąć różne fragmenty z jej historii życia. Once she arrived at the border with Russia, Kiedy dotarła do granicy z Rosją, she was arrested as an illegal. została aresztowana, bo przekraczała nielegalnie granicę And she was sent to Siberia. i została wysłana na Syberię. Zesłana. What happened in Siberia, I don't know, I can't tell you. Nie wiem, co się działo tam podczas jej pobytu na Syberii. All she said is that she went through seven hells before she made it to Israel. Powiedziała mi tylko, że przeszła przez 7 piekieł, zanim znalazła się w Izraelu. And she eventually, about 3 years later, from what I I potem, jak próbowałem połączyć te wszystkie kawałki, to 3 lata później she made it to Israel with a group of children called the Children from Tehran. Znalazła się z dziećmi w Teheranie. Z Polakami, myślę, razem wędrowała, bo przecież oni również tam dotarli. Should I explain? I just explained because Polish people also came to Tehran. Yeah. So I'll explain if anybody doesn't know what the Children of Tehran is. It's a group of children who left Poland, ran to the east when the war broke out. Pamiętacie o tych Polakach, o dzieciach polskich, które dotarły do Teheranu w czasie wojny. Some of them with their families and some of them by themselves. Niektóre miały tylko rodziców, większość to były sieroty albo dzieci, których rodzice byli gdzieś w innych miejscach. They arrived in Russia and were arrested there. Oni, kiedy przybyli do Rosji, zostali aresztowani. And they joined the Polish army that was built on the grounds of I po prostu dołączyli do polskiej armii. In Russia. I w Rosji, tak. Eventually, the Polish army made it to Iran. I ta właśnie polska armia, chyba z generałem Andersem. Which was the British were there. Yes. Oni dotarli do Teheranu. I razem z nimi była Angola. And the British were there. There was a Jewish agency in Tehran at the time. I w Teheranie spotkała się z żydowskim takim przedstawicielem, który pomógł jej dostać się do Izraela. And the agency made a house for the children who arrived there. A jeszcze tam w Teheranie był dom, gdzie te żydowskie dzieci mogły mieszkać. There were 719 children in this home. Ponad 790 dzieci było w tym domu. And most of them suffered from very bad, they were malnourished, not enough food, there wasn't enough money to keep them in good condition. Większość dzieci była bardzo zagłodzonych, w bardzo złym stanie zdrowia. Eventually, the agency got certificates for them to come to Palestine. Za jakiś czas agencja uzyskała pozwolenie, aby one mogły wyjechać do Palestyny. And the British brought them to Israel, to Palestine, which was also under British command at the time, British mandate. Wojska brytyjskie pomogły im się dostać do Palestyny pod ich ochroną i przywódcą tam się dostali. So she arrived in Israel in Atlit, which is in the north, when she was 17.
Miała wtedy 17 lat, kiedy dotarła do północnego Izraela. The British sent the children through Egypt and then took a train to Atlit. Brytyjczycy postanowili przesłać dzieci przez Egipt i potem przez pustynię Negev do Izraela. And her uncle Pinchas Citron, the principal of the school, picked her up there and brought her into his home in Tel Aviv. No i potem jej wujek Pinchas Citron spotkał ją w Tel Awiwie i wziął ją do swego domu. On the Congress Street, that's where she lived at the beginning of her life. I tam zaczęła mieszkać na ulicy Conger. The British mandate gave her a little bit of money at the time. Brytyjczycy na początku dali jej troszeczkę pieniędzy na początek. And they gave her an apartment in a city called Givatayim. I dali jej małe mieszkanie w mieście Givatayim. Where she has lived until today. Aż gdzie ona mieszka aż do dnia dzisiejszego. She says that when she came to Israel, the times were very rough. Pamięta, że kiedy przyjechała do Izraela, życie było bardzo trudne. She said that she was given a piece of bread, but they told her not to walk with it in her hand because someone would take it from her. Kiedy otrzymywała chleb, to mówiono jej, żeby ona nie chodziła z tym chlebem z otwartymi rękoma, bo ktoś ukradnie. But right afterwards she says, we won't talk about that, we'll just talk about how good it is here now. Ale potem mówiła, dobrze, już przestańmy o tym mówić, bo to były trudne czasy, mówmy o tym, jak teraz jest dobrze. During the interview she said, w czasie naszego wywiadu, rozmowy, she wasn't willing to say her story, but she said some, she kept repeating some things, which... nie chciała, czułem, że coś nie chce powiedzieć, ciągle powtarzała to samo. Some phrases which I think show what she went through, even if we don't know the exact story. Jakieś takie wyrażenia, które przedstawiały dla niej ważną część jej życia. Phrases, for example, like some families are meant to die. Na przykład takie zdanie mówiła, chyba niektóre rodziny są przeznaczone, żeby umrzeć. And another example, Jews aren't good anyway. Albo inaczej, że Żydzi i tak nie są wystarczająco dobrzy. Today she has 3 children. Dzisiaj ona ma 3 dzieci. One son, Chaim, and 2 daughters. Syna Chaima i 2 córki. And 8 grandchildren. I 8 wnucząt. So if there are any questions. To tyle na temat Poli. Czy ktoś ma jakieś pytania odnośnie jej życia? I just want to add to what Yuda said. Jeszcze jedną rzecz tylko powiem. Because I said before that these guys, they were interviewing people about their memories. Ci młodzi ludzie rozmawiali z tymi staruszkami, próbując utworzyć ich pamięć. But this is not an easy task. Ale to nie było łatwe zadanie. Not for these young people, and especially not for the people who are sharing the memories with us. Nie było to łatwe dla tych młodych ludzi i nie było to łatwe dla tych staruszków. And I think that for Paula, for sure, it was a very hard task. A szczególnie trudne to było zadanie dla Poli. And the sentence that Judah said that she's using, some families are meant to die. I to zdanie, które często powtarzała jak mantrę, że niektóre rodziny muszą umrzeć. For me, it represents the feeling of guilt that a lot of survivors feel. Wyrażały winę, tak, że ci, którzy przeżyli, czuli się winni, że przeżyli. Właśnie. But keeping asking yourself, how come I'm here and they're not? Na przykład mówili, pytali samych siebie, jak to jest, dlaczego ja przeżyłam, a oni nie? Skąd? Dlaczego tak jest? I to jest poczucie winy z tego powodu. And why I
I deserve to live. Dlaczego ja zasłużyłam na dar życia, a oni nie? And I think for Paula this is very strong. This is why she didn't want to tell us anything specific about her family members, although they were there. Dlatego właśnie Paula tak niechętnie mówiła o jakimkolwiek członku swojej rodziny, która nie przeżyła. Ona jedyna przeżyła. And I met Paula for the first time. It was in August. She came to, once a year there is a reunion of family members who used to live in Kielce but now live in Israel. A ja spotkałam Polę pierwszy raz w sierpniu na takim spotkaniu poświęconym cyklicznym, pewnie corocznym spotkaniom byłych mieszkańców Kielc, którzy teraz mieszkają w Izraelu. They do it in August, approximately by the time that the community here was vanished, was not here anymore. I to już był czas, kiedy w zasadzie żadnych Żydów w Kielcach nie było. And Paula came with her son and her grandson. Pola przyszła na to spotkanie ze swoim synem i swoim wnukiem. And she's a very little person, very fragile, and they were holding her from both sides. I muszę powiedzieć, że Pola jest taką bardzo drobną staruszką, która z każdy kroczek ledwo się porusza, podtrzymywana przez jej dzieci. And the first thing I've heard Paula saying, and I didn't even know her name then. I pierwszą rzeczą, jaką usłyszałam, że Pola powiedziała, nawet nie znając jej jeszcze imienia, She was asking her son and her grandson, please do continue to come when I'm not going to be here anymore. powiedziała do swojego syna i do swojego wnuka, proszę was, przychodźcie na te spotkanie, nawet jak ja już umrę, przychodźcie na te spotkanie. Because this is the only way we can honor them who are not here with us. Ponieważ dla niej to było takie święte spotkanie zachowujące w pamięci tych, którzy już nie żyli, a których wspominali. Bardzo dziękujemy jeszcze raz za wspaniałą Państwa cierpliwość. Dziękujemy bardzo i życzymy miłego, spokojnego wieczoru. Do jutra.